Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taki przepis z papryki. Będzie to przepis bez mięska i będzie nam potrzebne tak. Ja będę mówić orientacyjnie, bo wszystko zależy od tego, jak dużo papryk będziecie robić. Ja tutaj mam 6 papryk, one są takie nieduże. Będziemy musieli je pozbawić gniazd nasiennych. Także ja robię 6 papryk, do tego dam 2 duże ząbki czosnku, przecisnę, 1 średnią cebulę, około 30 deko boczniaków, do tego 2 łyżki czubate masła klarowanego. Będziemy potrzebować też, ja tak myślę, że na te 6 papryk, dlatego właśnie nie będę mówić ile, bo to wszystko zależy jakie papryki. Jedne są naprawdę duże, drugie są malutkie, ale tak myślę, że na te 6 około 2 woreczków ryżu gotowanego. Ja mam ryż jaśminowy, uważam, że ten ryż jest przepyszny, bardzo ładnie pachnie. Ja go po prostu ubóstwiam, ale ja ten ryż nie gotuję woreczków, tylko ja mam taki garnek do gotowania ryżu. Jak coś, to dam link do tego garka w pierwszy komentarz pod tym filmikiem. Po prostu ja kupuję na kilogramy i ja tutaj mam 2 miarki tego ryżu ugotowanego, ale mówię, no to będzie tak mniej więcej dwie torebki takie te, co są takie te zwykłe, no to tam jest chyba 20 deko. Dobrze, i do tego kawałeczek szczypiorku, sól, pieprz, jakie tam przyprawy lubicie. I słuchajcie, proszę mi nie pisać, że to jest niezdrowe, ja używam. 1 zupa grzybowa, ja mam akurat borowikową, 1 zupa grzybowa. Wszystko jedno z jakiej firmy używacie, taką kupcie. Ja mam borowikową lub by była tutaj zupa grzybowa, coś takiego napisane. I od czego zaczynamy? Wydrążam gniazda nasienne i do Was wrócę. Gniazda nasienne mam wycięte. Odłożę paprykę, żeby nam nie przeszkadzała. Zapalam gaz pod naszą patelnią. Tak jak mówiłam, mam tu takie 2 dość spore łyżki masła klarowanego i będę kroić cebulkę w drobną kostkę. Na nasze rozgrzane masło klarowane będziemy podsmażać cebulkę. Cebulka będzie nam się podsmażać, a my za ten czas pokroimy nasze, słuchajcie, grzybki. Także ja zabieram się za krojenie, takie kawałeczki centymetr na centymetr. Cebulka nam się podsmażyła. Ja daję 2 ząbki czosnku pokrojonego w plasterki, w takie małe plasterki. Można przecisnąć czosnek przez praskę. Albo można pominąć, jeżeli ktoś nie lubi czosnku. Grzybki mam pokrojone i będziemy tu podsmażać nasze grzybki. Grzybki podsmażamy, wszystko w zależności od tego, jak one są mokre. Nieraz kupi się nasze boczniaki, to one są takie dość suche, a nieraz kupujemy po prostu i są bardzo tak jakby przesiąknięte wodą. Po prostu no, przynajmniej te 6-7 minut na takim niewielkim ogniu, żebyśmy cebuli nie spalili ani czosnku, podsmażamy.
się podsmażają, już zmniejszyły swoją objętość, a ja za ten czas pokroję troszeczkę szczypiorka. Grzybki nam się podsmażają, a my naszą zupę, a ja mam z borowików, rozpuścimy w pół kubka, tu jest około 100-150 ml zimnej wody z kranu. Tak. Tutaj dodajemy teraz nasz ryż. Ryżu właśnie wszystko zależy, jak duże macie papryki. Ja mam naprawdę malutkie, ale gdybym miała te takie normalnie, tak jak są duże papryki żółte, to właśnie tyle ryżu by trzeba było, właśnie około 2 torebek. Ale moje papryki są tak małe, że mi się zdaje, że ja po prostu dam troszkę mniej. Bo to, no patrzcie, a na przykład ta jest, patrzcie jaka malutka papryka. A zazwyczaj są dużo większe te papryki. No, ta jest na przykład większa. Dlatego właśnie nie podaję, ile tutaj jest składników, bo wszystko zależy od tego, jaką paprykę kupicie. I teraz staramy się to fajnie wymieszać. Na małym ogniu podsmażamy. No, z 2 torebek tyle mi zostało, resztę dałam tutaj. I teraz tak, fajnie się wymieszało. Gaz już zakręcam. Daję nasz szczypiorek, co żeśmy pokroili. I słuchajcie, teraz będziemy doprawiać. Doprawiać i mieszać i troszkę chwilkę poczekamy, aż nam ostygnie, tak żebyśmy się po prostu nie poparzyli. Ja będę łyżeczką tam starać się ładować do papryk. O, i teraz co robimy? Tego tej zupy, co żeśmy tutaj dali, nie wlewamy tu wszystkiego. Wymieszamy. Dodam kilka łyżek. O. Tak. A wreszcie zaraz zobaczycie, co będziemy robić dalej. Kilka łyżek, tak, żeby to... O, dobra. Żeby też ryż nie pływał, ale wiadomo, że on tą zupkę jeszcze tak wchłonie w siebie. Chociaż on był gotowany, ryż. O. Jeszcze troszkę. Dobra. I teraz damy tutaj przede wszystkim co? Trochę soli. Bo żeśmy nie dawali soli. O. Jak troszkę spróbujemy, nic nam się nie stanie. I słuchajcie, przede wszystkim co? Grzyby lubią świeżo mielony pieprz. Ja mam pieprz taki z kuleczkami różnokolorowy i ja go zetrę tutaj pieprzu. Jeżeli lubicie jeszcze jakieś inne przyprawy, to proszę dodać. Mieszamy, troszkę próbujemy. Jeżeli wszystko jest w porządku z przyprawami, będziemy nadziewać naszą paprykę. W żaroodpornym naczyniu akurat mi się te 6 papryk mi się zmieściło. No i nadziewamy. Porządnie upychamy jak najwięcej, słuchajcie, naszego farszu. Ja go próbowałam, jest pyszny. Powiem wam, że ja ten farsz, to ja bym zjadła nawet tak łyżeczką. Jest tak bardzo dobry. Także widzę się z wami, jak ponapycham.
Papryki już swoje tutaj nafaszerowałam i powiem Wam, że zobaczcie, poszło wszystko. Chociaż takie małe papryczki, to poszły tu 2 woreczki ryżu i słuchajcie, i 25-30 deko boczniaków. I teraz tak, ta zupa, co nam tutaj została, dolewamy tutaj gorącej wody z czajnika do pełna, jakieś tam 250 ml gorącej wody i staramy się wlewać nie po papryce, tylko między papryką. Wystarczy. Tak. Może jeszcze troszkę, słuchajcie, doleję wody, ale nie tak do połowy papryk, więcej nie trzeba. O, dobra. Przykryć to szczelnie, ja to przykryję pokrywką i wstawiam do piekarnika. Słuchajcie, tak na 150 stopni sprawdzajcie, żeby Wam papryka się nie paliła. Ja mam pokrywkę, jak to się nazywa, szklaną, przezroczystą, ja będę po prostu widzieć. Wezmę, wstawię na 150-160 stopni, tak ze 30 minut, nie więcej. Ja wsadzam do zimnego piekarnika i jak piekarnik uzyska temperaturę, to od tego czasu liczę. Bo ryż jest wszystko zrobione, to chodzi tylko o to, żeby papryka nam zmiękła. Ale żeby nam się nie spaliła, żeby ona była dalej ładnie żółta, a nie musi nam się tak fest piec, bo tak jak mówiłam, wszystko w środku mamy ugotowane, ryż ugotowany, wszystko, cebulka podsmażona, grzybki, także chciałabym, żeby ta papryka została tak ładnie po prostu żółta, ona będzie pięknie wyglądać na talerzu. Także wsadzam do piekarnika, jak skończę, to się z Wami połączę i powiem Wam, ile u mnie były te papryki. I już do Was wracam. Otwieram piekarnik. Przed chwileczką wyłączyłam, żeby mi troszkę ostygło, żeby takiego wrzątku nie brać. O. I było 50 minut na temperaturze 160 stopni. O. Troszkę, o, jaka para po... A Jezu, i Was zaparowało. I Was zaparowało. Ale może muszę Was odparować, no. O, dobra. I słuchajcie, jest gotowe. Sprawdzałam widelcem. Papryka jest mięciutka. O, mięciusieńka. Nawet powiem Wam, że te 50 minut to było troszkę za długo. Mogą troszkę krócej trzymać, bo nawet jest za miękka. Taka al dente by była, a w sam raz. Słuchajcie, pachnie pięknie. No nie będę próbować, bo ja próbowałam sam farsz na patelni. On był pyszny. Grzybowo, fajnie. Jako na stół, na obiad, na kolację dla znajomych naprawdę polecam. Polecam, naprawdę bardzo dobre. I bardzo ładne danie i bardzo dobre. A ta woda tutaj jest taka grzybowa po to, żeby po prostu papryka przeszła nam naokoło takim smakiem grzybowym. Także jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!